Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj witam karnawałowo, a skoro karnawałowo, to wiadomo, pączki. A przepis na pączki wybrałam dla Was nie byle jaki, bo jest to przepis, który liczy sobie prawie 100 lat. Przepis ten coraz częściej można spotkać na różnych blogach i bardzo dobrze, ponieważ jest on absolutnie wspaniały i naprawdę wart rozpowszechniania. A pączki wychodzą z niego delikatne, puszyste, leciutkie jak chmurka. Jeśli polukrujecie je, bądź posypiecie warstwą cukru, pudru, pozostaną świeże nawet następnego dnia. Przepis ten wymaga może pewnego nakładu pracy, ale absolutnie warto, ponieważ pączki z tego przepisu mają niepowtarzalny smak, jakiego nie spotkacie ani w żadnym sklepie, ani w cukierni. A zatem, nie przedłużając, zapraszam na film. Wcześniej jednak zachęcę jeszcze tradycyjnie do zasubskrybowania mojego kanału, abyście zawsze byli na bieżąco, a łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy, którzy mimo noworocznych, dietetycznych postanowień i tak kochają pączki. Jedną szklankę mleka zagotowujemy, zdejmujemy z ognia i następnie powoli dosypujemy do niej 1 szklankę mąki. Mąkę dosypujemy małymi porcjami, cały czas mieszając, zanim dodamy kolejną porcję, tak aby nie zrobiły nam się duże grudki. Na końcu masa będzie dosyć gęsta, można więc do niej dodać jeszcze 1 czy 2 łyżki dodatkowego mleka, po to aby łatwiej było ją wymieszać. Tak zaparzoną mąkę odstawiamy na chwilę na bok, a w tym czasie w pół szklanki ciepłego, niegorącego mleka rozpuszczamy 30 g świeżych drożdży, bądź 1 opakowanie, czyli 7 g drożdży suchych. Całość mieszamy i również na chwilę odstawiamy na bok. 8 żółtek i 1 szklankę cukru ucieramy razem do białości. Piana powinna zrobić się wyraźnie jaśniejsza i zwiększyć dość dużo swoją objętość. Całe ubijanie zajmuje średnio od 7 do 10 minut. Następnie po 1 łyżce dodajemy zaparzoną, przestudzoną mąkę. Całość ucieramy tylko do momentu, aż z grubsza się połączy, po czym dodajemy kolejną porcję zaparzonej mąki. Nie musicie się zbytnio przejmować drobnymi grudkami w masie, powinny się one wchłonąć na etapie wyrabiania ciasta. Na koniec dolewamy jeszcze namoczone w mleku drożdże. Pięć białek ubijamy w oddzielnej, czystej misie, czystymi łopatkami miksera. A gdy już się lekko spienią, dosypujemy szczyptę soli, po czym cały czas kontynuujemy ubijanie. Białka ubijamy na sztywno, następnie dodajemy je do żółtek. Mieszamy, ale tym razem już ręcznie, aby nie zniszczyć ubitej piany. Po czym przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia na mniej więcej 30 minut. W tym czasie rozpuszczamy jeszcze 50 g masła i odstawiamy, aby przestygło. Następnie do wyrośniętego zaczynu powoli dodajemy kolejne 3 szklanki mąki pszennej. Jak widzicie, ciasto jest dosyć rzadkie, na tyle, że poradzą sobie z nim nawet mieszadła zwykłego miksera ręcznego, a Wy nie zmęczycie się dzięki temu i nie pobrudzicie sobie rąk. Gdy cała mąka jest już dodana, dolewamy jeszcze przestudzone masło i kontynuujemy wyrabianie przez około 7 do 10 minut, aż ciasto będzie gładkie i jednolite. Następnie wierzch ciasta posypujemy lekko mąką, całość przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Po tym czasie połowę ciasta wyjmujemy na dobrze omączoną stolnicę. Można je rozwałkować wałkiem, ale jest ono na tyle miękkie i plastyczne, że na dobrą sprawę same dłonie również wystarczą. Finalnie ciasto powinno mieć grubość około 1 cm. Okrągłą foremką o średnicy około 7 cm wycinamy kółka. Na środku każdego układamy pół łyżeczki gęstego dżemu lub powideł. U mnie są to powidła śliwkowe własnej roboty. Całość zaklejamy, formując okrągły kształt. Ciasto jest dosyć klejące, więc pilnujcie, aby mieć pod ręką dodatkową mąkę i co jakiś czas obsypywać nią dłonie, co znacznie ułatwi pracę.
W międzyczasie dobrze jest też nastawić tłuszcz, aby zaczął się powoli nagrzewać. Pączki powinny wyrastać około 30 do 40 minut, co w praktyce oznacza, że w momencie, gdy skończycie je formować, te najwcześniej przygotowane będą już gotowe do smażenia. I jeszcze jedno, wszystkie ścinki odkładamy na bok i zagniatamy je dopiero na samym końcu, nie mieszając ich z wyrośniętym ciastem. Pączki wrzucamy, gdy tłuszcz się nagrzeje do 180 stopni lub gdy wrzucony do niego kawałek ciasta wypłynie od razu ładnie skwiercząc, ale wypływając nie będzie mocno żółty ani pomarańczowy. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że tłuszcz jest za gorący i trzeba chwilę odczekać, zanim wrzucimy partię pączków. Usmażone pączki odkładamy na papierowy ręcznik, aby obsiąkły i jeszcze ciepłe posypujemy cukrem pudrem. Smacznego!